Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Opla Insigni GSi. Zacznę od najważniejszego, czyli zdementowania, jakoby Insignia GSi była następcą Insigni OPC. Nie, to zupełnie nowy model w hierarchii marki usytuowany nieco niżej od OPC, czyli mamy zwykłe odmiany, później GSi, które ma sportowego pazura, a na szczycie wciąż będzie super sportowy OPC. Oczywiście, tak to wygląda w teorii, bowiem obecna generacja jeszcze się nie doczekała takowej odmiany i prawdę powiedziawszy, nie wiadomo, czy w ogóle będzie nowa Insignia OPC. Więc w tym momencie najbardziej sportowa będzie Insignia GSi i właśnie taką dzisiaj prezentuję. Skąd w ogóle ta nazwa? Cóż, nieco starsi fani motoryzacji powinni pamiętać modele takie jak Opel Manta GSi, Opel Kadett GSi czy Opel Astra GSi, które w latach 80. i 90. powodowały szybsze bicie serca każdego motomaniaka. Dziś, po kilkunastu latach przerwy, Opel postanowił wskrzesić rodzinę GSi, a pierwszym jej przedstawicielem jest najnowszy Opel Insignia GSi, przed którym właśnie stoję. Wizualnie nie sposób pomylić go ze standardową wersją. Agresywny zderzak, ogromne 20-calowe koła skrywające czterotłoczkowe hamulce Brembo, delikatny spoiler na klapie, czy zderzak tylny z również chromowanym miejscem skrywającym końcówki wydechu. W czerwonej barwie musicie przyznać, że auto wygląda naprawdę obłędnie. Udało mi się postawić samochód obok standardowych Insignii i tak jak mówię, różnicę widać od razu. Przedni zderzak, wielkie koła wraz z hamulcami, sportowe progi oraz bardzo ładna lotka na klapie. Dodatkowo Insignia GSi jest o 10 mm niższa od standardowych odmian. Co ciekawe, Insignia GSi występuje w dwóch wersjach nadwoziowych, jako liftback, czyli Grand Sport, oraz jako kombi, czyli Sport Tourer. Obie odmiany wyglądają nieźle, chociaż pomimo mojego zamiłowania do wersji kombi, stwierdzam, że liftback jest znacznie ładniejszy. Dlatego też jego wybrałem do testu. Pod względem praktyczności auto nie straciło nic, więc bagażnik wciąż posiada 490 litrów, a w kufrze znajdziemy pod podłogą koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Po bokach znalazło się miejsce na haczyki na zakupy. Bagażnik wydaje się spory, chociaż jest dość płytki, stąd też nie za duża pojemność. Ze środka możemy też w łatwy sposób złożyć fotele i zwiększyć pojemność do 1450 litrów. Niestety Insignia GSi, podobnie jak zwykła Insignia, wciąż nie ma nawet w opcji elektrycznie otwieranego czy zamykanego bagażnika. W liftbacku z tak wielką klapą naprawdę przydałoby się to. Z tyłu miejsca jest sporo na nogi i nieco mniej na głowę, chociaż wciąż nie dotykam dachu, mając 186 cm wzrostu. Opadający dach niestety nieco zabiera przestrzeni. Z tyłu do dyspozycji mamy dwa złącza USB, podgrzewane oba miejsca oraz spory i wygodny podłokietnik. No i mamy niezapomniany widok na fantastyczne kubełkowe fotele. Nowe modele OPC zawsze posiadały wspaniale wyglądające i jeszcze lepiej trzymające w zakrętach kubły. Nie inaczej jest w GSi, gdzie fotele prezentują się znakomicie. No, może poza tą plastikową wstawką, która jest kompletnie niepotrzebna i mogłoby w tym miejscu być na przykład dziury imitujące miejsca na pasy czteropunktowe. Co ciekawe, fotel waży o 2 kg mniej od tego zamontowanego w Corsie OPC, z tym, że Corsa ma w pełni manualny kubeł, a tutaj jest w pełni elektryczny z funkcją masażu czy dopompowaniem boczków. Fantastycznie. Dzięki takim kubom z przodu jazda to przyjemność, a samo siedzisko nie jest bardzo twarde, przez co można w nim naprawdę długo posiedzieć. Podobnie jak zwykłe siedziska, kubły również posiadają certyfikat AGR, przyznawany przez niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy i Terapeutów na rzecz zdrowego kręgosłupa. Wnętrze Insignii GSi posiada kilka akcentów podkreślających, że mamy do czynienia z wyjątkową odmianą. Emblemat GSi znajdziemy na progach, dywanikach, gałce zmiany biegów i oczywiście fotelach. Niestety, ale fotele, w zależności od rynku, mogą być opcją. I tak niestety jest w Polsce, gdzie musimy za nie dopłacić 11 000 złotych. Szkoda, bo bez nich to auto niestety traci sporo sportowego ducha. Poza tym kabina jest naprawdę świetnie wykonana i bardzo nowoczesna. Znajdziemy tu kilka schowków czy tam skrytek, które przydadzą się na telefon czy pilota do garażu. Głównym centrum dowodzenia jest ekran o niezłej rozdzielczości i bardzo ładnej grafice. Za jego pomocą obsługujemy multimediami, nawigacją czy telefonem. Wszystko działa płynnie i szybko. A jedyne, co moim zdaniem mogło być poprawione, to grafika nawigacji, która wygląda nieco archaicznie. Drugi ekran znajdziemy w miejscu zegarów, gdzie środkowa część jest wyświetlaczem cyfrowym, a boczne to analogowe wskaźniki. Muszę przyznać, że pasuje to do siebie. Szkoda tylko, że w GSi nie ma jakoś bardziej sportowego motywu, na przykład z czerwonym kolorem. Dochodzimy do najważniejszego, czyli serca i właściwości jezdnych. Zaczniemy od motoru. I tu ciekawostka. Od teraz GSi może występować zarówno w odmianie benzynowej, jak i wysokoprężnej. Do dyspozycji mamy 2-litrowy silnik biturbo diesel generujący 210 koni i 480 Nm lub również 2.0 benzynowe, tym razem z jedną turbiną, posiadające 260 koni oraz 400 Nm.
W tym momencie powinniście mi przerwać i zauważyć, że takie silniki były przecież dostępne w ofercie Insignii. Prawda? Nie występowały one jednak z obniżonym zawieszeniem, hamulcami Brembo, kubełkowymi fotelami czy przeprogramowaną skrzynią, a to naprawdę wiele zmienia. Zanim jednak o tym, to warto zaznaczyć, że obie odmiany GSI, to jest benzyna i diesel, nie różnią się od siebie z zewnątrz niczym, a w środku jedynie rzut oka na obrotomierz może zdradzić, z jaką odmianą mamy do czynienia, bowiem diesel kręci się znacznie niżej. Do testu wybrałem oczywiście benzynową, najmocniejszą odmianę, której sprint do setki według producenta trwa 7,2 sekundy w liftbacku i 7,4 sekundy w kombi. Dla porównania 50 koni słabszy diesel potrzebuje 7,9 sekundy w liftbacku i równe 8 sekund w kombi. No cóż, nie są to czasy rewelacyjne. W sumie, tu patrząc na konkurencję w postaci Skody Super Sportline 2.0 280 koni, która robi setkę w 5,8 sekundy i Kia Stinger 2.0 Turbo 255 koni, która potrzebuje 6 sekund, to Opele wydają się wolne. I nie jest to kwestia wagi, bowiem Insignia, gotowa do jazdy, czyli z kierowcą o wadze 75 kg i płynami, waży 1683 kg, co jest dobrym wynikiem, konkurencyjnym. W czym więc problem? Wydaje mi się, że w skrzyni biegów i początkowym sprincie Kia czy Skoda mają bardzo efektywne procedury starty, które wręcz kopią w plecy przy pierwszych metrach. W Oplu na początku wszystko dzieje się powoli i dopiero po chwili auto dostaje kopa. Być może jest to programowo ograniczone, żeby podzespoły nie zostały zbyt mocno ociążone. Bardzo prawdopodobne, bowiem jestem niemal pewny, że gdyby Opel miał procedurę z 4000 obrotów, tak jak na przykład Superb, i miał pełen zakres obrotów dostępny wtedy, to urwałby nawet sekundę do setki. Opel Insignia GSI występuje tylko i wyłącznie z 8-stopniowym standardowym automatem. I to dobra decyzja, ponieważ jeździłem Insignią 1.5 Turbo z manualem i tamta skrzynia działała bardzo słabo i potrafiła nawet zgrzytać. Automat nie jest demonem prędkości i przy mocnym wciśnięciu potrafi nieco dłużej pomyśleć, zanim zmieni bieg. Ale na szczęście Opel oferuje w pełni manualny tryb zmiany biegów za pomocą łopatek. Najlepsze w Oplu Insigni GSI poza wyglądem są właściwości jazdy. Naprawdę, niemieccy inżynierowie popisali się i stworzyli bardzo, ale to bardzo precyzyjną maszynę. Układ kierowniczy reaguje szybko, hamulce wręcz błyskawicznie, a trakcja jest świetna. Tutaj specjalny układ dla firmy Michelin, która przygotowała opony Pilot Sport 4S. Kawał dobrej gumy. Jeżdżąc po krętych drogach Prowansji we Francji, można było się naprawdę nacieszyć właściwościami jezdnymi. Dodatkowo Opel dla modelu GSI oferuje specjalny tryb jazdy Competition Mode, który jest aktywowany przez dwukrotne wciśnięcie kontroli trakcji. Ta jest wtedy wyłączona, a ESP uśpione i to uśpione na tyle, że podczas jazd testowych na torze udało mi się nawet trochę polatać bokiem. Nawet udało mi się obrócić auto. Poprzedni Opel Insignia OPC posiadał silnik 2.8 V6 Turbo, który generował aż 325 koni, dzięki czemu pierwsza setka pojawiała się na liczniku po 5,9 sekundach. To znacznie szybciej niż benzynowe GSI, które potrzebuje 7,2 sekundy. Jednak na torze Nürburgring, gdzie testowana była Insignia GSI, wykręciła ona czas o 12 sekund lepszy od Insignii OPC i w obu przypadkach była prowadzona przez tego samego kierowcę, Volkera Strycka, który swoją drogą miał bardzo duży wkład w ustawienia nowej Insignii GSI. Tak duża różnica w czasie wynika z dużo mniejszej masy, bo udało się aż zrzucić ponad 160 kg oraz lepszemu postawieniu zawieszenia, hamulców i układu kierowniczego. Poza trybem Competition Insignia oferuje Normal, Tour oraz Sport. W każdym z nich zmienia się charakterystyka zawieszenia, skrzyni biegów oraz reakcji na gaz. Dzięki temu, jadąc nawet na 20-calowych kołach w ustawieniu Tour, jest naprawdę komfortowo. A to jest sztuką z tak dużym kołem. Nie wspominałem nic o dźwięku, bowiem nie ma o czym mówić. Insignia nie brzmi jakoś wybitnie, w zasadzie to prawie nic nie brzmi. Od zwykła rzędowa benzyna. Szkoda, bowiem modele OPC, również rzędowe czwórki, potrafią brzmieć fantastycznie. Co gorsza, Opel zamontował w obu wersjach silnikowych syntezator dźwięku, który brzmi niestety nieco sztucznie. Przed podsumowaniem cena. Opel Insignia GSI kosztuje minimum 168 000 złotych za odmianę Grand Sport oraz 173 000 złotych za Sport Tourer, czyli kombi. Dla porównania, chyba jedyna sensowna w tym momencie konkurencja, czyli Skoda Super Sportline 284/4 oraz Kia Stinger 2.0 Turbo 255 GT Line kosztują kolejno 163 550 zł oraz 174 900 zł. Warto zaznaczyć, że Kia z tym silnikiem w Polsce występuje tylko z napędem na tył. Nowy Opel Insignia to naprawdę świetny samochód, a nowy Opel Insignia GSI jest nawet jeszcze lepszy. Fakt. Konkurencja
Na papierze jest nieco szybsza, ale wizualnie, czy też zwłaszcza pod względem właściwości jezdnych, GSI wypada fantastycznie. Nie można go traktować jako w pełni sportowego auta, ale jako świetny samochód z mocnym sportowym zacięciem. Brawo Opel!